Budzisz się rano, rozglądasz, wszystko jest normalne. To samo okno, te same drzwi, plakaty na ścianach. Wstajesz, zrobić swoją rutynę. Przeciągasz się, idziesz do łazienki, umyć zęby. Patrzysz w lustro. Jest lekko zabrudzone, zakrzywia twoje odbicie, zniekształca je. Do tego coś żarówka nie za dobrze działa. Zmęczonymi oczami patrzysz na swoje odbicie, które wygląda nieco inaczej niż zwykle. Czy to przez otoczenie? A może po prostu gorzej dziś wyglądasz? Ciężko powiedzieć. W zasadzie nie za bardzo cię to interesuje. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Wychodzisz. Jest jeszcze ciemno. Przechodzisz obok muralu, który zawsze budzi w tobie to fascynujące uczucie. Nie potrafisz przejść obojętnie wobec tej sztuki. Co prawda inni raczej widzą w tym chaos i bazgroły, ale nie od dziś wiadomo, że każdy odczuwa piękno, lecz każdy trochę inaczej. W zasadzie, dlaczego tak jest? Nieważne. Nie masz teraz czasu na myślenie o głupotach. Dochodzisz do przystanku tramwajowego. Nikogo na nim nie ma. Dalej jest ciemno i wilgotno. Chyba padało przed twoim wyjściem. Ręką przecierasz wilgotne siedzisko i czekasz. Patrzysz dokoła. Jakoś dziś pusto, ale w sumie to całkiem normalne o tej godzinie. Ale żeby tak nikogo nie spotkać? Dziwne. Twoją uwagę przyciąga kałuża, na której wiatr poukładał fale, niczym na Bałtyku w wietrzny dzień. Zaczynasz się śmiać, patrząc jak twoje odbicie jest zniekształcane, raz po raz z każdą kolejną falą wiatru. Jest w tym coś hipnotyzującego. Nagle huk przerywa ciszę. Gdybyś miał chwilę na analizę tego, co się dzieje, spostrzegłbyś, że to pociąg nastąpił na jakiś fragment metalu. Jednak nie spostrzegłeś tego na czas. W odruchu twojego układu nerwowego poderwałeś się z ławki z towarzyszącym uczuciem strachu. W tym wszystkim nawet cały czarny pociąg nie wydał ci się podejrzany. Rozglądasz się. Jeszcze na lewo i prawo. Chwytasz za poręcz ułatwiającą wsiadanie, gdyż to jeszcze te stare modele, do których wchodzi się po schodach. Dokładnie te, które budziły w tobie taką fascynację, jak byłeś dzieckiem. W środku bardzo ciemno, żadnego oświetlenia, wszystko posępne, jakby pełne mroku. Ciężko ci to wytłumaczyć, ale łatwo poczuć. Próbujesz domknąć szybę, gdyż krople deszczówki spływają leniwie z dachu. Ale na tyle systematycznie, że w środku daje się czuć pod nogami niewielką kałużę. W tym mroku starasz się wszystko racjonalnie wytłumaczyć. Nie ma ludzi, bo jest wczesna pora. Jest tak ciemno, bo awaria oświetlenia. Pociąg na przystanku tramwajowym. Pociąg na przystanku tramwajowym? Czy ja by nie śnię? Nie było możliwości zastanowienia się. Pociąg już jakiś czas temu zamknął drzwi, ruszył i nie miał ochoty się zatrzymywać. W swej prostocie przemieszczania się gnał przed siebie niczym natura, która kły swe wbija w każdego, kto stanie na drodze. Ona, niczym buldożer, niczym twórca, nauczyciel i władca. Jednak zostało ci trochę rozumu. Starasz się wywnioskować, co robić w tak bezsensownej sytuacji. Do głowy spływa wiele pomysłów, począwszy od tego, żeby próbować się budzić, szukać wyjścia, a może zadzwonić. Oczywiście, nie ma zasięgu, ale latarka może pomóc ci szukać wyjścia. Cóż za wspaniała rzecz, niczym umysł pozwala nam odnaleźć swoje miejsce w tej dżungli. Formułuje prawa trwalsze niż nasze życie. Tak jej promień pozwala wyrwać się z objęć ciemności.